Tu cokolwiek przy tym silniku robimy, no to generujemy tak koszty, tak? Klient będzie musiał zapłacić dość słodką fakturę, bo jest to gdzieś kwota. Choroby współistniejące są wyleczone. To był luz katastrofalny i mogło to się skończyć katastrofą też. Mamy tutaj złożony układ korbowodowo-tupowy, kompletnie już. Silnik jest postawiony, że tak powiem, do pionu. Wrzuciliśmy sobie głowicę. No i teraz będziemy regulować zawory. Że tak powiem, do ustawienia zaworów służy specjalny klucz, czyli nie używamy już szczelinomierza. Jest to specjalny klucz kątowy. Ustawiamy sobie wydech, strzałeczka, dokręcamy całe ustawienie zaworów. Patrzymy, kiedy nie ma luzu. Ustawiamy kąt i wydech. Jeszcze raz go sprawdzimy. Żeby było widać. No i tak 6 razy. Mamy luz. Michał, okręć silnikiem. Dobra, to jest na wahaniu. To jest wyregulowany. Tego już mamy. Jedziemy dalej, tak? Jedziemy dalej. Pierwszy. Dobra, na wahaniu. Szósty jest wyregulowany. Jedziemy dalej. Dobra. Cofnij mi trochę. Jeszcze trochę? Cofnij. 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 Jeszcze trochę? Dobra. Możemy zrobić. Michał, ostatni. No, na załączonym obrazku widzimy nowa pompa wody, nowa pompa olejowa, nowe rolki, termostaty wymienione nowe, wymiennik ciepła cały rozebrany, wyczyszczony i przykręcony, że tak powiem, z powrotem. No i tak będziemy powoli ten silniczek ubierać. Tego, no i z tej strony już nie ma co pokazywać. Przyjdą alternatory, rozruszniki i dalej. No i dobrze. Każdy patrzy może tam, a to ominiemy, ale żeby po prostu ten silnik działał przez ileś tam lat, to niestety im więcej rzeczy będzie sprawdzonych, odkręconych, przykręconych, tym lepiej dla tego silnika i dla żywotności przede wszystkim, bo co z tego, że tam ktoś coś tam wymieni, coś tam założył, pochodziło i niestety się popsuł. Tu cokolwiek przy tym silniku robimy, no to generujemy tak koszty, tak? Okej. Dziesiątkę miałem i coś się wystrało. Mamy zamontowany układ paliwowy, także wtryski są zamontowane. Są z takich elementów ciekawych, to wszystkie te połączenia do tego są wymienione na nowe.
w zestawie z małym rozrządu były też rurki, nowe są. Pompy paliwowe niestety nie dało się ich zregenerować, są nowe. Pompka zasilająca jest nowa, tutaj się znajduje. Także mamy zamontowany już jakby kolektor wydechowy. Jak widać, tu jest taka modyfikacja tulejek z tymi śrubami, no i generalnie przyjdzie turbo, wiązka i już będzie silnik praktycznie skończony. Zmieniamy też całą odmę silnika na nową. No można by się tam z nią kusić, jakoś tam ją regenerować, wymywać, ale niektórzy nie zwracają na to uwagi, a to jest bardzo ważne dla silnika, żeby to silnik sobie oddychał, że tak powiem. Zregenerowaliśmy wałek WOM, czyli praktycznie już mamy uszczelnienia wymienione i będziemy składać sprzęgło. Są już rolki, były założone nowe paski, żeby to na jakiś czas starczały, nowe termostaty. No i takie rzeczy są już pozakładane. O, wąż został wymieniony, nie? Pozbyliśmy się wycieku na wężu, który jest zamontowany nowy. Tu już jest założony tłumik dygań. Wszystko nabiera powoli kształtu. Kolektor dokręcony z odpowiednią siłą, bo jak będzie za mocno, śrubka wyjedzie, jak będzie za słabo, to się odkręci. To jest bardzo ważne. W chłodnicy znajduje się taki zawór. Chyba tam w książce napraw jest nawet opisane, że na 5000 godzin jest do wymiany. To jest bardzo niebezpieczne dla silnika, bo potrafi się rozwalić. Czyli ta blaszka się uszkodzi, leci nam z kolektor sącu, a z kolektora sącego dalej do silnika potrafi uszkodzić silnik. Więc to przy okazji też jest zaraz wymienione na nowe. Możesz pokazać ten zawór, jak to wygląda. Łukasz, dobrze wyglądasz, ta No. zgubka. A krem z filtrem? Krem z filtrem. Jedziemy, zrobimy próbę troszeczkę coraz bliżej i będziemy tutaj jakby próbować go Dobra, nie ma co. dostać w miejsce. Jedziemy z tematem, bo Łukasz, nie tak O. agresywnie. Dobra, dawaj go. Dobra, jest kłaczek. dawaj jeszcze trochę. Czekaj. Momento. Ile? Dobra. Teraz Coś co do tutaj góry. się dzieje. No dobra, jesteśmy tutaj w bok mocno, w dół mocno. O ja. No dobra. Deep 1000. Panie. Tyle brakuje. No dobrze. To tylko strasznie wygląda. Strach? No chłodnice właśnie wjechały, będziemy montować komplet chłodnic. Mamy już zamontowany kompresor wrócił z regeneracji. Tam mało ludzi to regeneruje, a po prostu kompresor też no, trzeba regenerować. No, później, że tak powiem, akurat tu, czyli bezpośrednio, które powietrze wytwarza na układ pneumatyczny, idzie do osuszacza, z osuszacza dalej, ale czyli dostaje się powietrze z olejem, tak? Jak mamy już taki po prostu kompresor jest zużyty, no i później tam olej niszczy, tak? Że tak powiem, pneumatykę, czyli jakieś tam gumki na zaworach, to wszystko tego, no to warto, że tak powiem, jak ciągnik ma taki przebieg większy, ten kompresor mimo wszystko wywalić, zregenerować, to nie jest jakiś tam, już Bóg wie, duży koszt, a układ pneumatyczny na pewno na tym zyska, tak? Jeżeli chodzi o długość pompowania, napełniania i tak dalej, to na pewno będzie efekt 100% tego, co tu już żeśmy zrobili, nie? No i do przodu, no jeszcze parę godzin i będzie odpał. No zjechanie takiego kolosa to też nie jest jakieś tam, że tak powiem, 2 minuty, no jest tej biżuterii tutaj mnogo. Widzieliśmy silnik sam na podstawie, a teraz już nabiera kształtów, no i się robi kawał, że tak powiem, grzmota, dostanie biżuterię do góry, no i wtedy już będzie widać, że wróciło do, że tak powiem, swoich pierwotnych kształtów. Tak, tu ma paska, tu tak, a tu tak. O. A to chyba nawet nie tu, tylko chyba tu.
Dobrze. To można by trytnąć. Powoli, żeby tam nie... No. A wąż ktoś przykręcił, a mówił, że tam mu ten... A jednak. A jednak. No dobra, no co, no kurwa. No przecież że nic nie mówię, jeszcze nic nie powiedziałem. Tak, żeby nie spadło, bo jak się zsunie, żeby nie ukurwało tego noska od tego, a ja wykrycę ty wąż. Mamy to. Jest ciągnik, wyjechał z warsztatu, jest już na placu, przygotowany do wydania. On jeszcze troszeczkę tutaj u nas pochodzi. Będziemy go obserwować, wycieki, takie rzeczy, które mogą się wydarzyć. Aczkolwiek nie powinno nic się stać, bo myśmy się do tej pracy przyłożyli. No i co? No, klient będzie musiał zapłacić no, dość słodką fakturę, bo jest to gdzieś kwota około 140 tysięcy. Ale jest też tutaj no, można powiedzieć, nowy silnik. Mało co zostało starych rzeczy, choroby współistniejące są wyleczone. Jest też zrobiony mały remont przedniej osi. Są wymienione stworznie na wahaczach tutaj. No stworzeń górnego wahacza jest wymienione, bo po prostu był luz katastrofalny i mogło to się skończyć katastrofą też. No i tak co więcej, mamy ogrom części do spakowania do klienta, żeby to każdy mógł sobie obejrzeć, co tam się stało, żeby to nie pachniało jakąś tam ściemą z naszej strony i no ja myślę, że to na tyle.